Siemanko, to jest sklepie Cybuch. W tym odcinku zaprezentuję Wam poradnik wyboru sziszy, czyli to będzie dobry filmik dla osób, które szukają do siebie fajki wodnej, nowej bądź pierwszej. Zastanawiają się tak naprawdę, czym wszystkie fajki wodne się od siebie różnią. Trochę też jeszcze powiem o cybuchach, o nakładkach i o wężach z ustnikiem. Zapraszamy. Mamy tutaj przed sobą 4 fajki wodne. Aladdin Alux 3, MaCloud Igła Cerberus, Magnum, tutaj wersja 4S i Łuka Nox wersja pozłocona. Ta cisza kosztuje około 240 zł. Tutaj korpus z dzbanem już jakby powiedzmy to sobie komplet. Bez węża, bez cybucha, bez ustnika kosztuje około 450 zł. Tutaj tak samo bez cybucha i bez węża kosztuje około 1400. No i Łuka pozłocona w pięknym futerale kosztuje 7-8 tysięcy. No i czym te fajki się różnią od siebie? Wykonaniem, materiałem i designem. I tu w tym przypadku mamy korpus aluminiowy, najtańszy, będzie nam się to najszybciej zużywało. Wszelkie połączenia wciskowe, gwintowane będą się zużywały, więc ta szisza w umiarkowanym użytkowaniu raz, 2 razy w tygodniu, no myślę, że na rok, 2 lata posłuży nam w świetnym stanie. MaCloud Igła, mamy wszystko zrobione z kwasówki, głowica tylko z poliacetylu, który świetnie się sprawdza. Fajka na wcisku, więc gwint nam się nie będzie wyrabiał na połączeniu, gdyż go po prostu nie mamy. Fajka o bardzo dużej średnicy rurki i bardzo dobrej przepustowości. I tu już jest taka fajka klasyczna, ale bardzo dobra pod kątem jakości palenia. Magnum, taki Bugatti wśród fajek wodnych, z bardzo dobrej jakości stali wykonany. Jest to najwyższy gatunek stali V2. Dzban kryształowy, który ładnie załamuje światło, więc bardzo fajnie wygląda podczas palenia. A jakość palenia jest bardzo podobna jak w przypadku tych dwóch fajek. No i łuka pozłacana, która ma stalowe elementy pozłocone, 24-karatowym złotem. Korpus zrobiony ze szatkowanego dębu malowanego na czarno. Złoty talerzyk, tak jak widzimy. Skórzany wąs z prawdziwej skóry. Ustnik również z drewna, w środku rurka z kwasówki. Jeszcze mamy tutaj taką opaskę skórzaną i dzban kryształowy robiony w krośnie. Czyli tak jak widzicie, tutaj mamy o wiele więcej ekskluzywnych materiałów, które po prostu w koszcie i sama produkcja tej fajki wodnej jest droższa. Ale z tej fajki wodnej, jeśli dobierzemy dobry cybuch, będzie się bardzo podobnie paliło jak z tego Aluxa. Tylko właśnie najważniejszy jest ten cybuch, czyli fajka wodna pod kątem tego, co Wam się podoba, pod kątem tego, ile możecie przeznaczyć na fajkę wodną, ale cybuch zawsze dobierajcie dodatkowy, najlepszy, jaki tylko się da. Najlepszy nie znaczy się drogi, tylko najlepszy pod Wasze wymagania, wtedy będziecie mogli dobrze fajkę wodną popalić. Bardzo często możemy kupić cały kompletny zestaw fajki wodnej, tak jak widzimy tutaj w przypadku Aluxa, tylko że niestety tutaj w przypadku większości, myślę, że 95%, 99% wszystkich zestawów sziszowych ze wszystkich marek jest takie, że zawsze warto coś tutaj jeszcze poprawić. I zestaw sziszowy się charakteryzuje tym, że ma być w miarę tani i ma mieć wszystko w komplecie, czyli tak naprawdę mamy wszystko i nic. Możemy kupić tak samo jak w przypadku MaClouda oddzielnie korpus, dobrać sobie dzban, albo tak jak w przypadku Magnuma kupujemy już kompletny korpus z dzbanem, a łuka to już w ogóle inna bajka, bardziej ekskluzywna. Wybierając korpus z dzbanem, patrzymy na to, z jakich materiałów jest stworzony i jaką będziemy mieć przepustowość. Już ogólnie wszystkie marki sziszowe poszły w tym kierunku, że mają mniej więcej ustandaryzowaną tę średnicę rurki. Ona nam przede wszystkim odpowiada za przepustowość, czyli za to, jak będzie nam się lekko paliło. Jeśli mamy do czynienia już z firmą bardziej znaną typu MaCloud, Aladdin, Amy, to już mamy taką większą pewność, że te rurki przelotowe będą miały taką średnicę, że się będzie bardzo nam komfortowo z tego paliło. Jednakże bywają wyjątki, są różne takie projekty skomplikowane, które wymagają od całej konstrukcji tego, że powiedzmy średnice mogą być różne. Dlatego warto, jeśli macie wątpliwość, zapytać się nas przed zakupem, czy z takiej fajki będzie się lekko paliło. Ogólnie dbamy w naszym asortymencie o to, żeby ze wszystkich fajek, tak jak nawet tutaj widzicie, paliły się prawie że identycznie. Będą właśnie oczywiście jakieś małe różnice, może być 10-20% różnicy przepustowości, ale powiedzmy dla osób początkujących nie ma też takiego większego znaczenia. Dla osób zaawansowanych, które już miały w swoim życiu parę fajek, są takie różnice odczuwalne, ale to i tak naprawdę można się o nich dowiedzieć po bardzo dużej ilości opinii, które można dostać odnośnie danego modelu. Tutaj już mówimy nie tylko i o średnicy rur, między innymi też chodzi o kształt dzbana, chodzi też o rodzaj odpowietrzenia, wysokość też ma nawet swoje znaczenie. Ogólnie jest też tak przyjęte, że im mniejsza fajka wodna, tym troszeczkę lżej się pali, mamy krótszą drogę do dymu, więc i ten opór powietrza, który przechodzi przez całą fajkę, jest mniejszy i też jest dym troszeczkę większy wśród małych fajek, bo też właśnie nie ma aż tak dużej powierzchni w środku sziszy, żeby ten dym nam się osadzał i troszeczkę powiedzmy tak niwelował. Ale za to w małych sziszach szybciej nam się nagrzewa woda z tego powodu, że korpus
korpus tego mamy bardzo krótki. A korpus jest takim elementem siszy, który bardzo mocno odbiera temperaturę. Zobaczcie swoje siszy. Na palcie, opalcie powiedzmy godzinę, półtorej, dotknijcie korpus, zobaczycie jak on jest ciepły, ile on temperatury odbiera. Tak samo woda w dzbanie bardzo dużo temperatury odbiera i im mamy większy dzban, tym więcej wody mieścimy, zawsze wlewamy zimną wodę, tym dłużej będziemy w stanie palili z tak zwanym chłodnym smakiem. A z chłodnym smakiem jest tak samo jak z piwem. Każdy woli chłodne piwo, a nie ciepłe. Dlatego dbamy o to, żeby temperatura smaku była jak najchłodniejsza. Shisze mamy zrobione głównie z 4 materiałów. Są to shisze wykonane z aluminium, wykonane z tani stali nierdzewnej, która jest jeszcze gorsza niż aluminium, bo potrafi od samego żenia w pudełku zardzewieć. Mamy też fajki z pasówki, czyli to jest najbardziej optymalny, najbardziej odpowiedni materiał dla wykonania fajki wodnej. I mamy też fajki w pełni zrobione szklane. To szkło, jak mam wszystko zrobione szklanem, to jest większa szansa, że nam się po prostu ta fajka potłucze. Też jeszcze często jest bardzo używany poliacetyl. Jest to tworzywo sztuczne, które świetnie sprawdza się w przypadku wykonania głowic adapterów, więc jeśli widzicie taki materiał, nie przejmujcie się tym, jest to bardzo dobry materiał. Dla wielu palaczy też jest bardzo ważny właśnie sposób odpowietrzania, czyli może być klasyczny, mamy odpowietrznik, leci nam dymek i tak bardzo klasycznie. W przypadku McLeoda na przykład tutaj mamy z paszczy psów wylatuje dym, więc powiedzmy jakiś tam bajer, efekt wizualny i bardzo dużo osób na to zwraca uwagę, więc też się zastanówcie nad tym, czy będzie wam się to podobało, czy może warto zainwestować te paręset złotych, żeby mieć ten efekt. Też mamy bardzo duży podział fajek wodnych na metodę łączenia korpusu z dzbanem. Mamy połączone na gwicie, może pokażę na przykładzie Magnuma. Obracamy korpus i mamy przyklejony metalowy gwint do dzbana i po prostu korpus z tym gwintem łączymy, albo po prostu na wcisk, czyli mamy uszczelkę na korpusie i wciskamy w dzban. I różnica jest taka, że fajkę na gwincie możemy chwycić za korpus i przynieść fajkę wodną, chociaż mimo wszystko i tak nie zalecamy, bo czasem może się gwint odkleić, trochę zawsze też jakieś naprężenia idą inne na fajkę wodną, więc mimo wszystko i tak zawsze zalecamy chwycić za dzban, ale jak chwycić za korpus, no to nie stanie się to co w przypadku fajki na uszczelkę. Tu jak będziemy mieli wodę nalaną i uszczelka jak będzie trochę wilgotna, może być troszeczkę już wyrobiona, jak chwycimy, to dzban może polecieć w dół na ją po dzbanie. Ale też jest właśnie taka różnica, że jak zbijemy dzban w przypadku fajki na uszczelkę, przychodzicie do nas i mamy takich dzbanów mnóstwo, różne wzory, kolory, kształty, a jeśli zbijemy od takiej fajce, która jest na gwincie, no to już wtedy potrzebujemy konkretnie dzban od tego modelu. No i to się wiąże po pierwsze z większymi kosztami, no i też z trudniejszą dostępnością, więc czasem trzeba będzie na niego po prostu poczekać. Tak jak jeszcze wspomniałem, kształt dzbana ma też znaczenie. To będzie może takie bardziej odczuwalne dla osób, które już mają większe doświadczenie w przypadku palenia fajki wodnej, ale jednak jest to dosyć istotne i niektóre modele fajek wodnych, które są małe, mają małe dzbany, chodzi o bulgot wody i jeśli mamy mały dzban, mamy trudny kształt dzbana, no to po prostu nam ten bulgot może podchodzić pod głowicę adapterów i możemy wtedy zasiągać wodę. Też kwestia tego, że po prostu są różne dźwięki w przypadku bulgota, no powiedzmy już nie będę was to wprowadzał, ale to też jest mimo wszystko w jakimś stopniu istotne. Warto też spojrzeć, czy model fajki wodnej, która się podoba, ma w zestawie dyfuzor. Jest to taka często nakrętka, bądź nawiecone otwory do końca rurki, gdzie ma za zadanie dyfuzor rozbijanie dużych bobli na mniejsze, dzięki czemu cisza staje się cichsza i palenie jest takie w odczuciu bardziej takie miękkie. Jest to fajne w przypadku oglądania filmów i takie po prostu jest troszeczkę inne odczucie, więc zawsze mieć fajnie tą możliwość palenia z dyfuzorem i bez dyfuzora. Na przykład McLeod Eagle nie ma w zestawie dyfuzora. Mamy w ofercie na sprzedaż dyfuzory stalowe mocowane na uszczelkę, bądź ewentualnie silikonowe, które pasują na każdy rozmiar rurki. Krótko Wam powiem jeszcze o wężach. Przy tańszych zestawach fajek wodnych możecie spotkać się z wężami, które są takie płócienne, wiecie o co chodzi, takie karbowane, taka spirala, zresztą mam tutaj na widoku jeden taki wąż. To jest akurat wąż od Chini, to już jest lepszej klasy, ale coś tego typu, mówię o takim materiale. I właśnie w fajkach wodnych za 100-150 zł, nawet i za 200 takie węże możemy spotkać. I te węże bardzo często mają taką metalową końcówkę na końcu. I z takiego węża bardzo ciężko się pali. Często tych węży w ogóle nie można myć, zaraz się rdza pojawia. Co słabo jednak przydatne w przypadku fajek wodnych, wyglądają bardziej orientalnie, więc niektórym się może to bardzo podobać, ale jednak o wiele lepiej się spisują węże silikonowe. Silikon można myć, przechodzi zapachem, z czasem trzeba go wymienić, ale przepustowość jest bardzo dobra. Bardzo fajnie się układa podczas palenia. Jeśli chodzi o ustnik, po prostu ważne, żeby była średnica bardzo dobra. Rozróżniamy 3 tak naprawdę materiały nasiąsników: aluminiowy, stalowy i szklany. Stalowy jest najlepszy, najtrwalszy. Szkło też jest fajne, ale się tłucze. Najtańsze będzie aluminium, więc sami wybierzecie, co będziecie chcieli. Przejdziemy teraz do nakładek, no i na sam koniec wisienka, będą cybuchy. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę szybko pójdzie i prosto Wam to wytłumaczę. Jeśli chodzi o nakładki, mamy 3 najbardziej popularne systemy palenia: Caloud,
bacia i folia. I każdy z tych systemów charakteryzuje się różnicą w kontroli temperatury i w smaku, jaki osiągamy. I tak naprawdę każdy z tytoni możemy rozpalić na przeróżne sposoby i to też nam właśnie użyjemy te nakładki. Najbardziej popularny jest Caloud. Wkładamy w środka węgielki, pokryweczka, regulujemy. Taką nakładkę Wam na początek zawsze proponujemy. Najłatwiejsza kontrola temperatury, najbardziej wytonowany smak. Na start będzie super. Z czasem będziecie mogli coś tam pomyśleć dalej. Tu mamy w tym przypadku oryginał, który kosztuje swoje pieniądze, ale na start tak samo będzie bardzo fajny zamiennik. Bacia, bardzo często stosowana w przypadku zestawów, tak jak w przypadku Aluxa. Dosyć trudna kontrola temperatury. Smak jest dosyć podobny jak w przypadku folii aluminiowej, ale troszeczkę usztuczniowy i my osobiście tego nie preferujemy, ale nie zniechęcamy Was. Spróbujcie, ale jeśli Wam nie zasmakuje, to pomyślcie o Calaudzie, powinno być o wiele lepiej. No i folia aluminiowa. Oczywiście dobrej jakości folia aluminiowa. Na folii aluminiowej osiągamy maksimum smaku. Mamy bardzo blisko węgielki, mamy prostopady przestrzeń dla temperatury do cybucha. Tutaj naprawdę mamy najmocniejszy, najbardziej wyrazisty smak, ale też nie każdy tytoń go lubi. Też to są specyficzne tytonie, więc warto mieć jednak w zapasie Calauda, który będzie najbardziej uniwersalny, ale też i pobawić się troszeczkę na folii. Na folii nigdy nie palimy bezpośrednio, zawsze stosujemy jakąś pokryweczkę, tak żeby nie kłaść bezpośrednio na folii węgielków, tylko na przykład bacie, które macie w zestawie. Dzięki temu będzie lepiej cyrkulowało powietrze. Teraz czas na cybuchy. Przywykliście prawdopodobnie do takiego modelu. Jest to mega podstawowy model, który jest dodawany do większości zestawów, tak jak na przykład w Aluxie. Jest to cybuch za tak zwane 1 euro. Jest z najtańszej gliny, tak bardzo podstawowo wykonany. Jak go tak pukniecie w środek, to poczujecie taki pusty dźwięk, taki jakby był pusty w środku, jak miał dużo powietrza. To jest właśnie tego kwestia, że glina jest kiepskiej jakości, ma dużo porów w środku, będzie wam bardzo mocno piło melasę i nie będzie dobrej cyrkulacji temperatury po tym cybuchu. Krótka sesja, słaby smak, słaby dym, ogólnie wszystko będzie słabe. Można tym palić, ale nie wiem, czy warto jest marnować tytoń i czy nie lepiej coś lepszego zakupić. Jeśli chcemy palić poprawnie, zawsze zachęcamy każdego klienta, który do nas przychodzi, jak kupuje pełny zestaw fajki wodnej, w przykładzie Alux, to wąż z ustnikiem w porządku, przepustowy jest fajnie, korpus z dzbanem, budżetowa wersja, ale na początek będzie super, do weekendowego palenia tak samo, cybuch do kosza i zawsze wybieramy pod wymagania klienta cybuch. Na początek, tak jak wspomniałem, proponuję zawsze Calauda i najbardziej podstawowa różnica. Jeśli lubicie miętę, bierzecie mastę. Jeśli nie lubicie mięty, to bierzecie fanela. Miętę mam na myśli wszystkie miętowe smaki. Pomarańcz, mięta, arbuz, mięta, mieszanki miętowe. Na maście jest o wiele mocniej wyciągana mięta, smak jest mocniejszy, bardziej wyrazisty. Na fanelu wszystkie te rzeczy, które powiedziałem, są bardziej wytonowane, a co to wychodzi głębia aromatu, czyli smak jest zupełnie inny. To musicie sami zapalić i poczuć tą różnicę. Ten sam tytoń na dwóch różnych cybuchach. Poradniki znajdziecie na naszym kanale, jak poprawnie to rozpalić. I jeśli chcecie się palić fajkę wodną, chcecie się jej uczyć, polecamy zakupić jeden cybuch typu Masta, jeden cybuch typu Fanel. Tutaj w tym przypadku mam UPG, wersja standard. Jest to taki bardzo sztandarowy model Masty i Oblako Fanel. Tu w tym przypadku mam model M, czyli medium, ale polecamy L-kę, która więcej mieści tytoniu i sprawia, że sesję mamy wtedy dłuższą. No i na koniec najważniejsza rzecz. Jeśli chcecie kupić fajkę wodną dla siebie, przede wszystkim patrzcie na to, czy Wam się podoba. Bo fajka wodna będzie stała zawsze przed Wami, będziecie na nią patrzyli, jak się odpowietrza, ma pasować do waszego wystroju wnętrza, mieszkania bądź domu i to jest najważniejsze. A materiały to już od nas. A to, żeby fajka wodna była wytrzymała, to już zostawcie nam. Zadbamy o to, żeby fajka wodna idealnie pasowała pod Wasze wymagania. Napiszcie do nas, zadzwońcie, wszystko Wam powiemy i postaramy się celować idealny model fajki wodnej, której w tym momencie potrzebujecie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, obserwujcie nas, zapraszamy na naszego Instagrama również i zapraszamy do kontaktu, jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie lub dzwońcie. Trzymajcie się, niech dym będzie z Wami.